My name is Yuka. Ruby. No ładnie się wiatrak zdemontował. Krzywy się. Dzień dobry. W kolejnym vlogu z serii japońskiej. Zaczynamy trzeci tydzień wyprawy. Czeka nas monumentalna góra Fuji, przejazd pociągiem przez Tokio i utrata towarzysza podróży. Trasa zawiedzie nas na deszczowe wybrzeże Honshu i znacząco przybliży do celu. Także wsiadajcie na bagażnik i jedziemy. Witam Was w 15 dniu naszych japońskich zmagań w kolejnym vlogu, a zaczynamy go od niesamowicie trudnych warunków, bo mamy jakieś 7 stopni. Mamy dzisiaj zdobyć od razu w zasadzie, jedziemy na przełęcz, jeszcze mamy jakieś 400 metrów co najmniej w górę. Jesteśmy ubrani we wszystko w zasadzie co najcieplejsze mamy. Pokażę Wam swoje buty. Tak wyglądają. Jest mokro, jest nieprzyjemnie. Nie wiem, jak my się w tym miejscu znaleźliśmy, naprawdę ciężko to określić. Dobrze, jedziemy, zaczynamy ten bikepackingowy znój. Dojechaliśmy na przełęcz 1000, prawie 700 wysokość. Na szczycie zobaczyliśmy, że jest na Google Maps oznaczona jakaś kawiarnia, no i stwierdziliśmy, że zajdziemy na kawę chociaż. I zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tutaj jest stara część, tu jest jakaś nawet część taka muzealna ze zdjęciami i tradycyjnymi strojami. Tutaj proszę, jest tradycyjny japoński salon. Widzicie, nawet z paleniskiem. A tutaj część już nowoczesna. I najważniejsze, jest ciepełko. Zagrzani kawą i kominkiem, ruszamy w dół ubrani we wszystkie warstwy, jakie mamy. No, może nie wszystkie, jakie mamy, ale tak, żeby było ciepło. Termo, koszulka, kamizelka, wiatrówka, no i na to jeszcze kurtka przeciwwiatrowa. Na uszach, jak widzicie, opaska. Jedynie krótkie rękawiczki i to jest trochę ból dzisiejszego zjazdu, ale mam nadzieję, że zjeżdżając temperatura będzie się podwyższała i ten zjazd nie będzie aż taki zły. Wjechaliśmy w wioskę na zjeździe i zrobiło się dużo zieleni i nagle też zrobiło się dużo cieplej. Naprawdę duża ulga. Na drzewach. Zobaczcie. Ile małp. No dla nas to jest dość codziennie. Widziałeś to?
Dla nas dość niecodzienny widok. Ale mamy ciemny tunel. Od pewnego czasu jedziemy kolejną już doliną, a dolina to znaczy oczywiście miasta i dolina znaczy oczywiście pola. I tutaj w tej dolinie, jak mogliście zauważyć, nie króluje ryż, a sadownictwo. Są jabłka, są winorośla. Kupiliśmy sobie skondensowaną maczę, przynajmniej to się nazywa chyba woda jokan, tak? Woda jokan o smaku maczy i jeszcze tutaj z mandarynką. To jest migdałowa. Migdałowa z mandarynką. To całkiem smaczna ta skondensowana macza, taka macza skondensowana. O kur... Migdałowa, Dawid. Ale glut. No i jak? Delikatna. Ale dobra? Dobra, dobra. Dobra. Po zjeździe z góry wjechaliśmy w taką długą dolinę ciągnącą się na południowy wschód. I z daleka wydaje się, że to jest jedna dolina. Ale jak się przybliży, to się okazuje, że to są dwie doliny, których nazw nie pamiętam, przedzielone takim przegibkiem. No i ten przegibek teraz musimy pokonać. Zrobiliśmy przegibek, weszliśmy na taras widokowy i zobaczcie sami, widać stąd górę Fuji. Nawet nie przypuszczaliśmy, że stąd już będzie widać Fuji, no bo to jeszcze kawał drogi, jakieś pewnie 200 km. Może trochę mniej w linii prostej, ale no naprawdę jak ona wystaje za tego pierwszego rzędu gór, no to jest naprawdę niesamowite. No jest cudownie, przy tych zachodach słońca jest po prostu przepięknie. Japonia jest piękna. Powoli już będziemy kończyli ten długi dzień. Dzisiaj wyszło 132 km, więc wreszcie dzień z konkretnym postępem. No a jutro już jedziemy na Fuji. Powoli będziemy już kończyli ten długi dzień. Jesteśmy na publicznej łaźni, czyli onsenie. Wczoraj byliśmy trochę brudaskami, muszę przyznać, więc dzisiaj musimy zdecydowanie zmyć z siebie kurz tych dwóch ciężkich dni. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. I co? Widzimy się jutro. Witam Was z dnia 16 wyprawy przez Japonię i zobaczcie, co za mną jest. W oddali już widać górę Fuji. My dzisiaj będziemy się przez cały dzień do niej zbliżali. Szykują się dwa bardzo emocjonujące dni, także jedziemy.
Nasz dzisiejszy przegibek, który jest no naprawdę konkretny, bo jest 700 metrów w górę, już widać. Pokonaliśmy pierwszy fragment, jakieś 100 metrów w górę, takiego delikatnego podjazdu, no i zrobiliśmy sobie przerwę w Family Markcie. Posilamy się, jest kolka, jest ice coffee, są lody mochi. Lody mochi to małe kulki lodów owinięte cienką warstwą słodkiego, kleistego ciasta ryżowego mochi. Tradycyjnego japońskiego deseru dostępnego w przeróżnych smakach. I o ile samo mochi nie należy do moich ulubionych słodkości, tak lody mochi zdobyły moje serce. Pokonaliśmy przegibek, przejechaliśmy cały tunel i nagroda na końcu tunelu jest duża, bo zobaczcie, Fuji coraz większe. Pewnie zastanawialiście się, gdzie jest dron, którego kupiłem. Proces rejestracji drona w Japonii nie jest taki prosty i trochę zajęło, zanim go zarejestrowałem, ale oto jest on. No i patrzcie teraz. Odwiedzając górę Fuji, no oczywiście odwiedzamy liczne viewpointy i jednym z nich jest pocztówkowy Senjen Park z taką pagodą, która jest zupełnie niczym nie wyróżniająca się, oprócz tego, że za nią stoi góra Fuji. No i jak widzicie, tłumy są tutaj ogromne, każdy chce sobie zrobić zdjęcie. Ja w sumie mało wam pokazuję jedzenia, więc może dzisiaj wam pokażę, co będziemy jedli na obiad. Idziemy do restauracji z zestawami obiadowymi. Coś jak koncept polskiego takiego, ja wiem, baru babci, tylko w wersji japońskiej. Ten grillowany kurczak z miso wygląda całkiem okej, To jest nie? chyba wszystko razem. Wszystko w jedno. Tak wygląda, moi drodzy, zestaw obiadowy za niecałe 1000 jenów, czyli jakieś 25 zł? 25 zł. Kurczak, miecznik, sałatka krabowa, oczywiście ryż, no i jeszcze drobne dodatki do tego. Jesteśmy już po obiadku i powiem wam, że naprawdę ciężko się jedzie, dlatego zajechaliśmy na kolejny viewpoint przy jeziorze Kawaguchi i proszę, tak to wygląda. No narzekać nie można. Siedzimy sobie, patrzymy na górę Fuji. Jest pięknie, takie to jest bikepackingowe życie. Od góry Fuji do Shirakawy, albo na odwrót. Dawid, co bardziej na tobie zrobiło wrażenie, Shirakawa czy góra Fuji? Shirakawę zapamiętam do końca życia, na pewno. A górę Fuji? Górę Fuji też.
Jeśli to nie jest prime miejscówka na nocleg, to ja nie wiem co jest za mną. Jak widzicie Fuji, za mną jezioro. Jest po prostu przepięknie tutaj. My mamy zamiar wstać na wschód słońca, bo jeśli mnie moje geograficzne obliczenia nie mylą, no to słońce powinno wstawać gdzieś z tamtej strony. Śpimy dzisiaj na kempingu. Pierwszy raz w ogóle podczas tej wyprawy jest kemping. Tutaj wszyscy naokoło nas palą sobie ogniska. A z kronikarskiego obowiązku jeszcze wam powiem, że dzisiaj wyszło 95 km i dzisiaj tak w zasadzie krążyliśmy trochę wokół tej góry i jutro będzie podobnie. Gdy zapadł zmrok, okazało się, że czeka nas jeszcze jeden spektakl. Trafiliśmy na księżyc w pełni wychodzący dokładnie z nad środka góry. Nie zostało nam nic innego jak usiąść i delektować się tym pięknym widokiem. O tam jest wschód słońca na Fuji. Witam was z dnia 17 wyprawy. Jesteśmy pod górą Fuji i pod 7-Eleven, jak zresztą widzicie. Jemy śniadanie i dzisiaj mamy taki standardowy dość zestaw śniadaniowy. Zaraz. Nie wiem czy Dawid zaprezentuj, co mamy na śniadanie. Podstawą naszej diety na tej wyprawie jest kurczak taki. Zobaczcie, takie fried chickeny jemy, bardzo dobre. Dzisiaj wzięliśmy sobie garlic fried chicken. Do chickena wzięliśmy sobie taką pizzkę. Do tego chlebek, masło orzechowe, dżemik i kawka. No i to jest zestaw, który ma nam dać siłę na kilka najbliższych godzin. Dotarliśmy do miejscowości Oshino, w zasadzie takiej wioseczki, w której znajduje się 8 stawików. Znajduje się tu też kilka takich starych chat i znajduje się tu też piękny widok na górę Fuji, co sprawia, że turyści po prostu lgną tutaj, by zrobić sobie przepiękne zdjęcie. Jeszcze wam powiem coś o tym Oshino, bo znajduje się tutaj 8 stawów i nie są to takie zwykłe stawiki, a są to stawiki zasilane wodą z Fuji, wodą przefiltrowaną przez porowatą skałę lawową, co sprawia, że ta woda jest niesamowicie czysta. W stawikach ta woda już jest trochę brudniejsza, bo turyści postanowili ją zanieczyścić, wrzucając różnego rodzaju monety. Opuszczając Oshino jedziemy piękną ścieżką wzdłuż jeziora Yamanaka, jednego z 5 kultowych dających najlepszy widok na górę. Nam udaje się zaliczyć wszystkie z nich, jednak Fuji to coś więcej niż widoki. To symbol Japonii i jej duchowe serce. Według Shinto mieszka tu bogini Konohana Sakuyahime, opiekunka natury, ognia i kwitnących wiśni. To do niej ludzie zwracali się w chwilach zagrożenia i to na jej cześć budowano setki sanktuariów u podnóża góry. Wejście na górę pełniło rolę rytuału przejścia. Stanowiło przełomowy moment w życiu Japończyka, było dowodem dojrzałości i męstwa, przeżyciem głównie duchowym. Dziś ta rola osłabła, jednak nadal jest ważnym przeżyciem dla każdego śmiałka stojącego u progu dorosłości. Stanowiąc tak ważny element kultury japońskiej, góra stała się częścią wielu legend, w tym najważniejszej o wspomnianej bogini Konohana Sakuyahime. Występuje ona również w anime, będąc ważnym elementem wielu serii. Tak się powoli kończy nasza przygoda z tą wielką i fascynującą górą. Zostaliśmy obdarzeni dobrą pogodą i czystym widokiem, więc pora ruszać dalej.
Zjechaliśmy wreszcie z ruchliwych dróg. Jesteśmy coraz bliżej naszego dzisiejszego celu, czyli Odawary, w których mamy zamiar zastosować bardzo sprytny trik. Jeszcze nie będę wam o tym mówił, jak dojedziemy, to wtedy powiem. Jesteśmy na stacji kolejowej w Odawarze, a to znaczy ni mniej, ni więcej jak to, że będziemy jechali pociągiem. Postanowiliśmy, że ominiemy aglomerację Tokio. Wiemy, z czym się wiąże jazda przez miasta w Japonii i stwierdziliśmy, że Tokio to już będzie zdecydowanie zbyt dużo, dlatego pominiemy aglomerację Tokio i zaczniemy jazdę już na północ od aglomeracji. Do Utsunomiya docieramy już po zmroku. Składamy rowery i rozkładamy namiot w parku miejskim. Witam Was z dnia 18 wyprawy przez Japonię z miejscowości, a w zasadzie miasta Utsunomiya. Jeśli nie słyszeliście o tym mieście, nie przejmujcie się tym, ja też. Ale miasto jest dość duże, bo wyjazd nam zajmuje trochę czasu. I dzisiaj przed nami pierwszy etap naszej górskiej przeprawy do Niigata. W zasadzie większość dnia będzie pod górach. Do zrobienia jest dzisiaj jakieś 1600 przewyższenia, ale ruszamy wcześniej, jest 7 rano, cały dzień przed nami, więc ruszamy w drogę. Trafiliśmy na małpy. Ja się bawię? Powiedz, co my dzisiaj dostaliśmy. Jesteś w stanie? Tak. Dostaliśmy kontaksa, czyli kotlet z polędwicy, do niego sosik, szparagi,
jajeczko, dużo warzyw, trochę makaronu, to chyba jest wasabi. Marynowane warzywka, które są tutaj wszędzie. Zupkę miso z takim chlebkiem i ze skiełkami. Zobaczymy, co jest w środku. Trochę banana na deser. I oczywiście ryż. Czyli posiłek konkretny. I ten zestaw kosztował ile? 1180, czyli no niecałe 30 zł. O Boże, ale się najedliśmy. Jak widzicie, znowu byliśmy na zestawie. Znowu bardzo dobrym. Jak tu jechać teraz? Chyba trzeba na kawę jeszcze. Dzisiejszy dzień idzie nam naprawdę bardzo dobrze, bo mamy już ponad 100 km. Zjedliśmy obiad, jest godzina 14, więc czasu trochę jeszcze jest. I jedziemy dalej. Dalej mamy w dół, więc zobaczymy, gdzie nam się dzisiaj uda dojechać. Na dzisiaj i na jutro mamy zaplanowane 250 km. Ile zrobimy z tych 250 dzisiaj, no to już jutro będzie trochę mniej. Jeszcze przed chwilą jechaliśmy ruchliwym highwayem, a teraz zobaczcie, piękna ścieżka wśród pól ryżowych. Zaczyna się powoli golden hour, no jeszcze trochę brakuje, ale słońce już naprawdę daje taki ładny kolorek. A my jedziemy. Wyszło 165 km dzisiaj. Jesteśmy porządnie naprawdę wyjechani po tym całym dniu. No i zasłużyliśmy na ciepłą wodę, ciepły prysznic, ciepłą łaźnię. Więc teraz idziemy na łaźnię publiczną. Potem kolacja i znowu rozkładanie namiotu już w zasadzie standardowo po ciemku. Więc no dzisiaj zakończymy tutaj. No i widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Witam Was z 19 dnia wyprawy z miejscowości Ianaizu. I dzisiaj mamy taki dość lekki dzień, bo dzisiaj musimy dojechać tylko do Niigata, to jest jakieś 90 km. No i dzisiaj jest smutny dzień, bo to jest ostatni dzień Dawida. Dawid, co powiesz? Tak, potwierdzam. Zostałoby się jeszcze dłużej. Kiedy 3 tygodnie minęły. 3 tygodnie minęły jak jeden dzień. Jakbyśmy wyjechali z Krakowa i dojechali do Myślenic. Tak to nie było. jest daleko. Tak było. Pokażę Wam jeszcze panoramę miasteczka. Dzisiaj będzie taki sentymentalny dzień. Będziemy wspominali może z Dawidem trochę. A pod słońce jest trochę, więc nie wiem czy... A coś tam widać. Zobaczcie, całkiem ładnie. Tutaj jeden most, tutaj drugi most. Z tamtej strony nie widać, ale tam jest jeszcze trzeci most. Dużo mostów w tej miejscowości ogólnie.
Jechaliśmy wcześniej taką dość główną drogą 49, ale dzisiaj nam się nie śpieszy zbyt bardzo, bo mieliśmy początkowo tylko dystans 90 km, niecałych nawet do przejechania. Znaleźliśmy taką drogę boczną trochę, 459 i generalnie im więcej cyfr w numerze drogi, tym bardziej lokalna powinna być. No i jedziemy teraz taką, zobaczcie, wzdłuż rzeki, malutką drogą i mamy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jak woda nawala przez tą tamę. A tutaj cyk, elektrownia i cyk cyk kabelkami prądzik leci. $50 km zrobionych, więc drugie śniadanie już jest grane i drugie śniadanie dzisiaj dość obfite. Dawid, pokaż, co kupiliśmy. To śniadanie dla niektórych mogło być posiłkiem na 3 dni. Takie szparagi w cieście zapiekane, dosyć tłuste. Trzymaj. Wydaje mi się, szparagi w tempurze to się nazywa, tak? Tak, no nie wiem. Tempurze to jest tak jak obtoczysz samego szparaga. To jest dużo szparagów w takim ciastku. To jest chyba taki tontaksu z jajkiem. Bardzo dobre to, bo kiedyś jedliśmy w restauracji. Jakiś mały zestawik. Jakiś owoc morza, to pewnie jakaś ryba albo kurczak, chyba ryba. Zobaczymy. Kupiliśmy pierwszy raz arbuza, bo tutaj arbuzy są hodowane lokalnie i ten arbuz wcale nie był tani. Takie pudełeczko 430 jenów, czyli ponad Więcej niż zestaw. dychę. Tak, więc no ale trzeba spróbować. Pomarańczy z Kumamoto i słodkości w pobliskiej cukierni, ale to otworzymy potem. Proszę, patrzcie, deserek. Takie Takie ciasteczko i francuskie, no nie francuskie, bo japońskie, krep. Zobaczymy, będziecie mieli porównanie, jak wygląda krep w Brytanii, a jak wygląda krep w Japonii. Tak wygląda krep w środku, czyli wychodzi na to, że to jest naleśnik z ciastem francuskim i kremem. Smaczne, ale nie jest to. Tak. Nie udało się. Jeśli myśleliście, że to wszystko, to nie, jeszcze mamy pancake'i i wydaje mi się, że po środku jest pasta z czerwonej fasoli. Ostatnio uważamy, żeby nie kupować tych rzeczy z czerwoną fasolą, ale ciężko jest tutaj z tym. Zdecydowanie pasta z czerwonej fasoli. Przejechaliśmy jeden długi tunel, teraz idziemy mostem, żeby wjechać w drugi, też chyba długi tunel. Ale przynajmniej mamy chodnik, więc jedziemy sobie elegancko chodnikiem. Nie jest najgorzej. Jedziemy sobie taką ścieżką rowerową na nasypie wzdłuż rzeki i zobaczcie, pola ryżowe wszędzie. Chyba takich dużych pól to jeszcze nie widzieliśmy. I nie jest to dziwne, bo prefektura Niigata, a szczególnie dolina rzeki Agano od dawna słynie z produkcji ryżu.
To serce japońskiego rolnictwa, miejsce, gdzie idealne warunki klimatyczne i czysta górska woda tworzą naturalne środowisko dla upraw najwyższej jakości. Produkuje się tu około 8% całego japońskiego ryżu, absolutnie kluczowych regionów w kraju. Wiosną, gdy pola są wypełnione wodą, całość tworzy niesamowity efekt. Nieruchome tafle wody odbijają światło, wypełniając cały krajobraz pięknym niebieskim kolorem. Przejeżdżaliśmy przez tą rzekę dzisiaj dziesiątki razy i to jest ostatni raz. Wjeżdżamy do Niigata City. Jesteśmy już w centrum Niigaty. Dawid był na dworcu, bo do Tokio będzie wracał Shinkansenem, a my teraz jedziemy do sklepu rowerowego zobaczyć, czy mają dla niego pudło na ten rower. I think this one will be too small. I have two limitations. One limitation for my play. Karton ze sklepu rowerowego okazuje się na styk pasować. Rower się mieści. Szybko go spakowaliśmy i ruszyliśmy na naszą ostatnią wspólną kolację. Niestety. Który Ci się podoba? Wszystkie wyglądają dobrze. To zaczniemy od jednego, potem sobie zamówimy drugi. Potem może pojedyncze. No i zatwierdź koszyk. Także widzicie, zamówienie teoretycznie złożone, a co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Dostaliśmy nasz zestaw, zaraz będziemy próbowali. Zestaw był bardzo dobry, wszystko przyrządzone na naszych oczach. Zapłaciliśmy po jakieś 70 zł. Uczymy się. Pada deszcz, ja jestem już sam na drodze i rozpoczynamy tak dzień 20. Nie jest to najlepsze na pewno rozpoczęcie samotnej jazdy, ale jest jak jest i wyprawa musi iść do przodu, bo cel nie zbliży się sam. Dzisiejszy dzień pewnie będzie taki rwany. Trochę zatrzymywania z powodu deszczu, trochę jechania i tak naprawdę ciężko mi jest przewidzieć, gdzie dzisiaj będę w stanie dojechać. Nie jest to też najweselszy dla mnie dzień, bo wiadomo, przez 3 tygodnie trudy, wyprawy dzieliłem z Dawidem, a od dzisiaj wszystko jest na moich barkach i mimo, że powinienem być do tego przyzwyczajony po Stanach, to taka zmiana nigdy nie przychodzi łatwo i pewnie jutro będzie już lepiej, ale ten dzień rozstania nigdy nie jest łatwy. Jak widzicie, się rozpadało. Na szczęście w momencie, kiedy zaczęło padać, przejeżdżałem obok toalety publicznej, no i tutaj się zatrzymałem, żeby się schronić. Mój rower, proszę, tutaj pod dachem, ja pod dachem, więc jest ok. Chmura ma teoretycznie przejść w ciągu 15 minut. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na jednym z postojów zauważam, że moja tylna lampka nie działa.
Woda dostała się do gniazda i za nic w świecie nie chce się uruchomić. Jeszcze bardziej przyspieszam, żeby dojechać do celu jak najszybciej. Udało się dotrzeć pod hostel. Trochę to zajęło i w zasadzie tak koło 7 dotarłem. Te ostatnie kilometry już w zasadzie jechałem po chodniku, bo już było dość ciemno. Ale udało się, jestem na miejscu. Check-in też zajął długo, bo w zasadzie dopiero mnie wpuścili chłopacy, którzy tutaj też śpią. Także dużo problemów dzisiaj. Ja suszę jeszcze lampkę. Mam nadzieję, że ona ożyje. Wyszło dzisiaj 140 km i powiem wam, że naprawdę jestem zdziwiony, że tak się udało, bo wystartowałem bardzo późno, o 11. Ale mimo wszystko te kilometry udało się nastukać. Także wielkimi krokami już zbliżamy się do ostatniego etapu wyprawy. Witam Was w 20 dniu wyprawy, jest 8 rano. Piękna pogoda, a my jesteśmy w Tsuruoce i tutaj zaczynamy ten dzień. Tutaj spałem, tutaj zaczynamy i będziemy się dzisiaj kierowali wzdłuż wybrzeża ku miastu Akita. Ale zanim to, w Tsuruoce jest park z ruinami zamku i sobie krótko ten park objedziemy. Zanim dojedziemy nad morze, czeka nas dość długi dojazd, bo mamy jakieś 30 km i przede wszystkim przejazd przez miasteczko Sakata, gdzie mam zamiar kupić lampkę tylną, no bo niestety mój Bontrager Flare się popsuł. Próbowałem go wysuszyć, ale nic z tego i niestety nie działa, także muszę znaleźć dzisiaj lampkę nową. A tu zobaczcie, panowie będą pryskać. Miał... My name is Yuka. Ruby, Nice to meet you. welcome to Sakata, Yamagata. Have a nice trip. Thank you very much. Jak widzicie, problem z lampkami jest już rozwiązany. Trafiłem na tych wspaniałych ludzi, którzy mi pomogli. Good. I pokażę wam jeszcze, co dostałem. Zobaczcie, amulet na szczęście. Od kiedy jadę sam, naprawdę jakoś nie chce mi się szukać miejsc na dobry obiad. Może to dlatego, że pogoda nie jest najlepsza. I na ten moment zostaje Lawson albo 7-Eleven, więc idziemy akurat teraz do Lawsonu. To jest coś fantastycznego w Japonii. Tutaj, w tych butelkach jest ciepła herbata, zobaczcie, na czerwono są półki, które są podgrzewane, a na niebiesko są półki, które są chłodzone. Więc bierzemy ciepłą herbatę i nasza ulubiona sekcja, czyli gotowe dania. Co by tutaj wziąć? A może tą carbonarę? Zobaczcie. Panie dzisiejszego zestawu obiadowego: ciepła herbata, carbonara, maczowe haribo i takie owocki. Dzisiejszy obiad naprawdę bardzo spoko. Jestem posilony, więc ruszamy dalej. Założyłem
rękawki, które pożyczyłem od Dawida, bo swoich nie wziąłem, bo stwierdziłem, że nie będą potrzebne. Jak widzicie, jednak są potrzebne. Do celu jeszcze jakieś 60 km, jest 13, ale no powiem wam, że jestem bardzo rozczarowany dzisiejszą pogodą, bo się robi naprawdę chłodno. Rano było cieplutko, przyjemnie, a tutaj niestety im dalej w las, tym gorzej. No ale jedziemy. Wiatr jeszcze jest sprzyjający, więc trzeba to wykorzystać. Ciąg dalszy wizyt w sklepach rowerowych, no i dziś teraz mamy poważniejszą awarię. Urwałem przednią linkę. No muszę przyznać, że z tym serwisem, no to był i miejscem, gdzie ta linka się urwała, był naprawdę mega fart. No bo w zasadzie kilometr od serwisu pojechałem 5 minut i pan mi zrobił. Więc naprawdę bardzo sprawnie, w zasadzie bez straty czasu to poszło. No a teraz kontynuuję do Akity i pogoda, jak widzicie, jest dla koneserów, coraz zimniej się robi, ale jeszcze tak ok, jest 16 stopni czy coś takiego. I cóż, jedziemy. No ładnie się wiatrak zdemontował. Dojeżdżam już na plażę, na której chcę spać. Zaraz zobaczymy, jak to, czy jest tu jakiś ciekawy spot. Chyba znalazłem spot do spania. Jest tak w pewnej odległości od wody, więc powinno być ok. Namiot już rozstawiony. Ja też już kolację sobie tutaj mało zjadłem. Dzisiaj wyszło ponad 130 km znowu, więc postęp kilometrowy jest tak jak należy. A dzisiaj jest też niedziela, więc kończymy tego vloga. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie filmy i polecajcie znajomym. A na dzisiaj kończymy, no i do zobaczenia już w kolejnym odcinku Odysei Japońskiej. Do zobaczenia, trzymajcie się.